Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Hejga. Mamy dzisiaj piękny poranek. Nie ma jeszcze 8 rano, a my już jesteśmy w drodze. Jedziemy dzisiaj na wycieczkę. Jej. Powiemy wam oczywiście zaraz, gdzie się wybieramy, ale albo lepiej pokażemy, ale zanim to nastąpi, to dajemy wam pierwszą wskazówkę. Idziemy na molo, skąd odpływają łódki. A tak dokładnie to wybraliśmy opcję numer 3. Także zobaczymy dzisiaj słynną Emerald Cave, popłyniemy na Kokradan i jeszcze zobaczymy sobie jakieś inne rzeczy, czyli taka maksymalna wycieczka stąd. No i jakby ktoś pytał, to taka wycieczka trwa pół dnia, także trzeba przyjść o 8, pewnie dlatego, bo jeszcze jest tutaj woda. Mamy wrócić tak mniej więcej o 14. Wycieczka kosztuje 500 batów od osoby. No i zaraz po wycieczce damy wam znać, czy było warto. A tak wygląda molo o poranku. Cisza, spokój, dużo wody. To się niedługo zmieni. Tutaj o poranku wszędzie jest woda, nie ma jeszcze żadnego odpływu. A pamiętacie, jak wam pokazywaliśmy, jak tutaj jest po południu? Po prostu setki metrów bez ani kropli wody. Z tej strony też byliśmy i tutaj też absolutnie nie było wody, a dzisiaj patrzcie, podchodzi tak, że prawie nie ma plaży. No i wsiadamy na Longtail Boaty. Czekamy już na łódce. Zobaczymy, kiedy odpływamy. Kolonia medus w wodzie, takich ogromnych. Ile jest tych medus? Niemożliwe. Wow. Dopłynęliśmy do słynnej jaskini. To teraz zastanawiamy się, co my zrobimy z tymi wszystkimi meduzami, które tu pływają. No nie jest wesoło, powiem szczerze. I tak właśnie będziemy tam wpływać. Jak widzicie, cali będziemy w wodzie. Pan właśnie zaoferował, że nam pożyczy taki nieprzemakalny pokrowiec na telefon. Może się uda go zabrać. Dopłynęliśmy przez tą jaskinię. Jesteśmy w takiej zamkniętej lagunie. Przepiękne miejsce. Płynęliśmy właśnie pod tą wielką górą, żeby dostać się tutaj. To miejsce nazywa się Emerald Cave albo szmaragdowa jaskinia. Została ona odkryta przez lokalnych Tajów, którzy poszukiwali gniazd ptaków, które tutaj się osiedliły, ale tutaj również chowali piraci swoje skarby, także może coś znajdziemy. Tylko dodam, że to naprawdę mega fajne miejsce. Przepłynięcie tej jaskini to nie lada wyzwanie. Na szczęście ma się przewodnika, który ma latarkę, bo tam naprawdę nic nie widać. I to nie jest tak jak w takich podobnych jaskiniach, że tam się płynie 15 metrów, tylko naprawdę pokonaliśmy sporo zakrętów, żeby tutaj dopłynąć. No i fajnie, że jest wcześnie, bo jeszcze nie ma tyle ludzi. Przypłynięcie tutaj z taką wycieczką, tak jak mówiliśmy, kosztuje 500 batów. Jeżeli byście chcieli mieć Longtail Boata na wyłączność, to są koszty około 2000 batów i oczywiście, że fajnie jest mieć samemu łódkę, ale tak na dobrą sprawę z nami płyną 4 osoby. Jesteśmy w 6 na Longtail Boacie. Widzieliśmy też takie łódki po 2-4 osoby, więc tutaj nie pływają wielkie statki, przynajmniej nie w tym momencie i nie z komóg. Dlatego jeżeli jesteście na komóg, to polecamy, żeby zwrócić jednak uwagę na to, że nie zawsze warto przepłacać, żeby mieć prywatną łódź. A tutaj właśnie płynie ogromna, naprawdę ogromna wycieczka. Ona nie płynie z komóg z jakiegoś innego miejsca. Pan nam właśnie wytłumaczył, że przypłynęła rosyjska wycieczka z Phuket. Także jak się tu przypływa z Koh Lanty czy z Phuket, to rzeczywiście są to duże łodzie, a z komóg są zawsze takie mniejsze, 6-osobowe maksymalnie wycieczki. My cieszymy się, że przypłynęliśmy z komóg, bo płynęliśmy tutaj dosłownie kilkanaście minut. Jak widzicie, ludzie z Phuket jechali tutaj pewnie z północy, a przynajmniej za 2–2,5 godziny. Także cieszymy się, że z komóg można zrobić to od rana, zanim jeszcze te wszystkie wielkie wycieczki przyjadą.
Naprawdę bardzo mocno polecamy, choćby tylko dlatego zatrzymać się na Komuk, bo nie będziecie z takimi wielkimi imprezami jeździli w fajne miejsca. Ale to po prostu oni idą i nie zatrzymują się, tak się wylewają z tego speedboata, że ciągle wychodzą z tej jaskini. Patrzcie, tam mają zbiórkę. No ale wiecie, nie każdy ma szansę przyjechać tutaj albo z Komuk, albo prywatnie, albo jakąś mniejszą grupą, więc fajnie, że mogli się zabrać i tutaj przyjechać. Żegnamy już się z tym miejscem, a ja z tego miejsca chciałam pozdrowić tamtych państwa, którzy mi ciągle w kadr wchodzili. Wkładamy już nasz telefon do dryback pana i płyniemy z powrotem. Bye bye. Nie toperze. Przeżyliśmy, przetrwaliśmy, dojechaliśmy z powrotem dopłynęliśmy z powrotem na łódeczkę. Po drodze trochę się zmachaliśmy tym płynięciem, tam jest jakieś 70 metrów chyba, które trzeba w ciemności przepłynąć. I po drodze jeszcze spotkaliśmy kajaki, które próbowały tam wpłynąć, ale ich cofnęli. I dowiedzieliśmy się, dlaczego nazywa się to Emerald Cave, z powodu koloru wody, który tutaj jest, jak się wpływa do tej jaskini. Jest taki piękny, szmaragdowy kolor wody. Patrzcie, tam naprawdę jest wysoki poziom wody, gdzie nie wiem, jak te kajaki tam wpłynęły. Podobno tutaj niedawno był jakiś wypadek z kajakami, że wpłynęły i był za wysoki poziom wody i nie mogli wypłynąć. Kolejna łódka właśnie podpływa, jak my odpływamy. Nasz następny przystanek to jest Tiger Cave i będziemy snurkować. Mam nadzieję, że nie będzie tych medus, które mijaliśmy po drodze. Patrzcie, jaki fajny pomysł na dzieciaka. Znam parę dorosłych, które takiego flaminga też by przygarnęły. Pozdrowienia dla Betty. I Gabi, i Edzi. I Ti zapewne też by przygarnęła. Wszędzie pod wodą są jellyfish. Tam płynie. A tutaj sobie płyną na wierzchu. Wow, that's something new. Wow. Pan nam złapał wielką jellyfish. Meduzę. Mówi, że nie parzy. I że oni je jedzą. Can I eat? Yes. People eat this. Okay. Is it tasty? The pink one. The pink Good. one get for sale is a lot. Kolor wody na Kokradan niesamowity. Wysadziliśmy właśnie 2 współtowarzyszy. No i płyniemy dalej. Jak to mawia mój znajomy, ale trafiliśmy pogodę. Daj pan spokój. A tam w oddali widzicie Komuk. Przepłynęliśmy na fajne miejsce do snorkowania. A już wcześniej wyszedłem, żeby nagrać wam update. Także rybek jest bardzo dużo, fajna rafa. Mamy nadzieję, że coś z GoPro wyjdzie, no ale niestety GoPro coś nam się psuje. A tymczasem powoli będziemy się zbierać, bo już następne łódki przypływają. Pan nam przygotował już tutaj przekąskę, także mamy arbuzika, mamy wodę. I pan też sobie trochę odpoczywa. Tam snorkuje Gabi. Ona to lubi sobie popływać. Ale przejrzysta woda. Naprawdę pięknie. I rybki są super pod wodą, chociaż GoPro tego nie oddaje, bo coś nam zakrzywia czasoprzestrzeń.
Pan tam nas przypomógł, przepraszał, że woda taka mało przejrzysta dzisiaj, ale tutaj na Kokradan jest sztosik. A po snorkowaniu pan wysadził nas na plaży. Tam w głębi widać naszą wyspę. To jest nasza łódka. No i mamy 2 godzinki, żeby się porelaksować. Można popływać, ponurkować, coś zjeść i pan po nas przypłynie. Dobra, skoro mamy chwilę czasu, to może damy wam update, jak wygląda ta cała wycieczka. Także najpierw byliśmy w Emerald Cave. Tam bardzo nam się podobało, chociaż po drodze widzieliśmy bardzo dużo tych medus i to troszeczkę nam zepsuło humory, ale później pan nam poprawił ten humor, bo wyjął taką jedną i pokazał nam, że one nie są groźne. W samej jaskini nie było żadnych medus, także tutaj nie macie co się martwić. Później byliśmy w 3 miejscach do snorkowania. Ja to za snorkowaniem tak mniej przepadam, Gabi trochę bardziej, ale powiemy, że przynajmniej z mojej perspektywy 2 pierwsze miejsca były średnie, a ostatnie miejsce było super fajne. A ostatni spot był mega spoko, to był tutaj zaraz przy tej plaży, na której nas wysadził pan na Kradan. Widziałam płaszczkę białą, coś przede mną przepłynęła, było bardzo dużo, mega dużo różnych ławic, ryb, było dużo tych żółto-czarnych rybek, też w ławicach jest, gdzie jest Nemo, także było mega super. No a teraz jesteśmy na plaży, plaża też bardzo fajna, 2 godzinki, także ogólnie wydaje mi się, że możemy bez wątpienia polecić tą wycieczkę. Dokładnie, zgadzam się, a teraz idziemy się relaksować pływając. Do zobaczenia później. Pa, pa. Mikołaj już wskoczył w tą piękną turkusową wodę, a ja jeszcze chcę parę zdjęć porobić, ale naprawdę ślicznie tutaj. Kokradan, tutaj jest parę resorcików, jak widzicie. One są dosyć drogie, ale chyba tutaj mi się bardziej podoba niż na Komuk. Tu jest mniej rozwinięta na pewno infrastruktura, no ale morze mają śliczne. No i nie ma tego odpływu, co na Komuk u nas. Właśnie sprawdzałam, ile dzisiejsza noc kosztowałaby nas w tym resorciku tutaj, który się nazywa Kokradan Beach Resort. Taki domek, został tylko jeden na dzisiaj, z widokiem na morze, czyli w pierwszej linii brzegowej, z klimką i z widokiem na to piękne, zjawiskowe morze. 4500 batów za noc, czyli troszkę ponad 500 zł. Tutaj panie przyjechały do resorciku, pan im pomaga przenieść walizki. Kto by nie chciał takiej pracy? Znaczy, w sumie wożenie walizek po piasku to ciężka robota, ale patrzcie, jakie okoliczności przyrody. Mnie ciągle zdumiewa ten kolor wody tutaj i to piękno tutaj. Naprawdę niesamowicie jest. Ale widok, ale plaża, ja się po prostu nie mogę napatrzeć i nadziwić. Jest po prostu mega wow. Ta woda, ten kolor. Przecudowny. Ten longtail boat tutaj się prezentuje pięknie. A tutaj jest jakiś taki dziwny czerwony. Próbowałam właśnie też zgooglować, czy są tutaj jakieś bary, restauracje, coś takiego. Nie za bardzo. Na wyspie Google Maps znalazło mi tylko 4 restauracje, w tym jedna na środku wyspy, gdzie w ogóle nie ma ścieżki, nie wiem jak się tam dostać, a 3 tutaj na tej plaży. Także resorciki są, ale poza tymi pięknymi widoczkami nie ma za bardzo tutaj co robić, więc to jest taki relaks, spokój, cisza bez ludzi, piękne widoki i jest niesamowicie, no ale nie każdy też lubi tak. Niektórzy lubią poimprezować, wyjść gdzieś, a tutaj tylko cisza, spokój i od czasu do czasu przypływają jakieś longtail boaty. Tutaj znowu kolejny pan wiezie zapasy tym razem. No a ja od tego spaceru tak się rozgrzałam, że trzeba wskoczyć do wody. Tutaj oprócz Komuk i Kokradan jest jeszcze Kongai.
na którą w sumie też chcieliśmy jechać, ale jakoś tak wyszło, że ta wycieczka nam wpadła i pojechaliśmy tylko tutaj. Innym razem wpadniemy na Kongai, jest podobno bardzo podobnie jak tutaj. I jeszcze jak się już tak tutaj enjoyujemy w tej wodzie, to chciałam dodać, że wczoraj się dowiedziałam, że tutaj jest jeszcze jedna wysepka w okolicy, o której nie słyszeliśmy wcześniej, nazywa się Koh Libong. A na Koh Libong są dugonie. A dugonie to są takie mniejsze manaty. Manaty widzieliśmy, jak byliśmy na Florydzie parę miesięcy temu. Były cudowne, takie krowy morskie. No a tutaj są te dugonie. Jakbyśmy wiedzieli wcześniej, to byśmy zdecydowanie pojechali na Koh Libong i zobaczyli te dugonie, chociaż podobno rzadko można je zobaczyć. Znaczy no jest 1 na 3. 30% szans, że zobaczysz jakieś. Za to manatów w Stanach widzieliśmy dużo i były boskie. Ja chcę tylko powiedzieć, że Gabi ma jakąś niezdrową relację z grubymi zwierzętami wodnymi, co wyglądają jak pączki, więc ja pierwszy raz słyszę o takich zwierzętach, ale czy foki, czy lwy morskie, czy manaty, czy te biłgonie właśnie. Biłgonie. Dokładnie. Z jakiegoś powodu bardzo interesują Gabriela. Bo są takie puszyste i milusie. Dokładnie. Odbiór. A jak sobie tak tutaj unosisz się na wodzie, to opowiedz naszym widzom, jaka jest temperatura wody. Ja myślę, że jest takie solidne 17 stopni. To jest taki Bałtyk w kwietniu. Tylko ten kolor potrafi zmylić, ale tak naprawdę to my tu przyjechaliśmy mocowo. Dokładnie. To 17 to chciałeś powiedzieć minus 17. Minus 17 woda zamarza, Gabriela. No ja wiem, ale... Myślę, że czas, żebyś wróciła do szkoły. No dobra, i za nami widzicie już naszego pana kapitana, który przypłynął po nas longtail boatem. 2 godzinki smażyliśmy się i enjoyowaliśmy tą piękną wodę. Już też widać, że trochę odpłynęła. A teraz czas wracać z powrotem na Komuk. Było bosko, naprawdę polecamy. Bardzo polecamy, a tymczasem idziemy się pakować na łódkę. Widzimy się później. Aha. Ten cypelek na Komuk z tym ładnym hotelem, który widzieliśmy w ostatnim odcinku. Witamy wszystkich, którzy dobrnęli z nami do tego momentu odcinka. My już jesteśmy na przystani, skończyła się nasza wycieczka, także postanowiliśmy, że już nie będziemy Was zanudzać naszym jedzeniem i też skończymy ten odcinek chwilę wcześniej i się zrelaksujemy. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Nam się podobało bardzo, bardzo polecamy tą wycieczkę. 500 batów, 60 zł, naprawdę niedużo. Te kilka godzin naprawdę wypełnione idealnie, ja bym powiedział, bo i snorkeling fajny, i bardzo fajna jaskinia, no i później to leżenie na tej przepięknej plaży, super. Także mi się mega podobało. A jak Tobie? Mnie również się bardzo podobało. Najbardziej mi się podobał te snorkeling i te rybki. No ta jaskinia też była na początku bardzo fajna, dopóki nie pojawiła się chmara turystów. Znaczy my teraz jesteśmy turyści, ale ze speedboatu. No i tutaj jeszcze na koniec, jak podpływaliśmy już do Komuk, to pan nam mówił, że musieliśmy manewrować, bo dugoń gdzieś tutaj sobie pływa koło molo. Tak, także może jeszcze pochodzimy tutaj trochę, postaramy się je wypatrzeć,
A tymczasem dziękujemy serdecznie. Pamiętajcie, żeby posubskrybować, zalajkować i obejrzeć nasze odcinki, a my widzimy się w następnym. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.